Swoją podróż do Macedonii Północnej rozpoczynam w Skopie, stolicy jedynej w swoim rodzaju. Przy pierwszej wizycie można co prawda doznać szoku od specyficznej architektury, nadmiaru pomników i ogólnego nieładu, ale z czasem miasto odkrywa swoje sekrety i warto poświęcić mu więcej niż chwilę. Centrum to przede wszystkim ogromny plac Macedonii, neoklasycystyczne budynki administracji państwowej, rozmaite muzea i obiekty kulturalne. Po drugiej stronie rzeki, tuż za sławnym kamiennym mostem, znajduje się stary bazar, który swym charakterem przypomina sławne osmańskie dzielnice handlowe. I tu bije prawdziwe serce miasta. Z atrakcji warto wybrać się na fortecę, żeby podziwiać panoramę miasta, zwiedzić kilka historycznych świątyń, a przede wszystkim wybrać się na przejażdżkę łodzią przez kanion Matka albo na górę Wodno, z której zobaczycie znacznie więcej niż samo miasto. Ruszam dalej, a przede mną prawdziwa perełka. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Lecimy do Ochrydy. Można płacić złotówkami i jest taniej niż w Biedronce. No dacie wiarę? Dojechałem. Jesteśmy nad Jeziorem Ochrydzkim w Ochrydzie. No, nareszcie. Trochę się spieszę teraz, bo lecę na statek, żeby popłynąć w rejs, w taką wycieczkę po jeziorze. Tutaj właśnie wzdłuż tego brzegu, aż prawie pod granicę albańską, do miejsca, które się nazywa Święty Naum, Sant Naum. Pewnie znane Wam z różnych instagramowych wpisów. Chcę je sprawdzić osobiście i pokazać Wam, jak wygląda. Spieszę się, ponieważ 3 razy wracałem się do hotelu. Trzy razy wracałem do hotelu, bo oczywiście zapomniałem to jednego, to drugiego i teraz biegło, ale muszę Wam jeszcze pokazać drugą stronę. Proszę bardzo. Witamy w Ochrydzie. Hello. Alexandria at 12, which one? Alexandria is first and go there, NS. This? Okay. This one, yeah? Okay. Two boats. Okay, thanks. Dobra, jesteśmy na statku, chociaż tak mi wytłumaczyli, że this boat, pokazując na wszystkie kierunki, że w sumie to ja nie wiem, czy jestem na tym, co trzeba, ale są tu 2 osoby, więc jest nas 3 na 150 miejsc, więc to chyba jest jednak this boat. Wycieczka statkiem po jeziorze to całodniowa atrakcja i na pewno obowiązkowy punkt programu, bo skąd jak nie z wody najlepiej podziwiać panoramę miasta, samo jezioro i wszystkie widoki wokół. Oto cała Ochryda, stare miasto i część tutaj bulwar, promenada i część nowsza miasta. A my płyniemy na południe wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Ochrydzkiego w stronę granicy z Albanią i mamy naprawdę przepiękne widoki właściwie po każdej stronie. Jezioro Ochrydzkie to najstarsze jezioro w Europie i jedno z najstarszych na świecie. Jego wiek szacuje się na od 4 do 10 milionów lat. Jego głębokość dochodzi do 286 metrów, rozciąga się na 31 km wzdłuż i 15 km wszerz, a powierzchnia to aż 358 km². I tak sobie właśnie płyniemy przy muzyczce. Jeżeli myśleliście, że nie ma nic gorszego niż polskie disco polo,
No to mówię Wam, że jest. To jest macedońskie disco Macedo. I tutaj to się gra wszędzie. A do nas przed chwilą na przystanku dołączyła grupa polska z biura podróży. No i płyniemy dalej. Kolejny przystanek za jakieś pół godziny, tak jak poinformowała nas tutaj rezydentka z biura podróży. To będzie Zatoka Kości i tam będziemy mieli przystanek. Także mamy tutaj grupę rodaków oraz drugą grupę ze Słowenii i ja, Brunoso. A oto Zatoka Kości z osadą zbudowaną na palach. Troszkę się zasypałem wbiegając tutaj pod górę, bo mamy mało czasu. Zatoka Kości, znana również jako Muzeum na Wodzie, jest rekonstrukcją prehistorycznej osady z końca epoki brązu i początku epoki żelaza, czyli z lat około 1200 do 700 przed naszą erą. Zbudowana została na drewnianych palach, które tworzyły platformę o powierzchni około 8500 m2 i na której wznosiły się domostwa, a całość była połączona z lądem drewnianym mostem. Skansen oferuje unikalną możliwość zobaczenia rekonstrukcji tych starożytnych domów oraz poznania historii i kultury ludzi, którzy tam żyli. Wystawione są również znaleziska, które od 1997 roku archeolodzy odkryli na dnie jeziora. Fragmenty tarasu, most, domy i przedmioty gospodarstwa domowego. Przetrwały one tysiące lat. Znaleziono również duże ilości niewiadomego pochodzenia kości i to od nich właśnie wzięła się nazwa tego miejsca. Pora ruszać dalej, bo fantastycznych widoków będzie jeszcze więcej. Trasa rejsu biegnie na południe, wzdłuż pasma górskiego Parku Narodowego Galicica. Po drodze mijamy niewielkie miasteczka z kameralnymi plażami, w których chętnie zatrzymują się turyści. Przepływamy właśnie koło macedońskiego Saint-Tropez. W końcu po 2 godzinach docieramy do celu. No dzisiaj obiad w takich okolicznościach przyrody. Z widokiem na jezioro. Przypłynęliśmy tutaj pod klasztor świętego Nauma, ale musiałem trochę odczekać, żeby przepuścić te 2 wycieczki, które były ze mną na łodzi, bo to razem z 60 osób, bo nie byłoby żadnych widoków. A teraz po lunchu, czyli po pleskawicy oczywiście, bo co innego, wchodzimy do, możemy zwiedzać i wchodzimy do klasztoru świętego Nauma. Klasztor świętego Nauma, ucznia Cyryla i Metodego, to jedno z najważniejszych miejsc duchowych i historycznych w regionie.
Cechuje go piękna bizantyjska architektura oraz malownicze położenie na skale na brzegu jeziora. Święty Naum zmarł w 910 roku, a jego grób jest ważnym celem pielgrzymkowym dla wielu wiernych. Klasztor Świętego Nauma. Tutaj jest cały kompleks budynków, ale najważniejszy to jest właśnie ten mały tutaj. To jest właśnie ta cerkiew Świętego Nauma, monastyr, który został założony w 905 roku podczas chwilowego panowania Bułgarów. Tutaj podobno też spoczywają prochy Świętego Nauma. Klasztor otoczony jest pięknymi ogrodami, a z jego murów można podziwiać zachwycającą panoramę Jeziora Ochrydzkiego, co jest oczywiście atrakcją samą w sobie. Opuszczamy teren monastyru i jeszcze chciałem zobaczyć, tutaj jest kilka takich małych cerkiewek dookoła, kilka świątyń, które też są warte odwiedzenia. W kompleksie znajdują się też 3 inne kościoły, które mam zamiar odwiedzić. Pierwszym z nich jest cerkiew Świętego Petki, znana z cudownego źródełka, którego wody mają leczyć choroby oczu. Musimy uskutecznić mały leśny spacerek, żeby zobaczyć 2 pozostałe te małe cerkwie, które są tutaj położone wokół tego jeziora, bo jest tutaj jeziorko, jeszcze takie małe jeziorko, które tworzą źródła i strumyki spływające tutaj z gór i to wszystko wpada do Jeziora Ochrydzkiego. Natomiast te cerkwie są położone właśnie jedna na końcu jeziora, a druga po drugiej stronie, a po jeziorku można sobie popływać, można wynająć łódkę, woda piękna, przejrzysta, więc kondycja. Kondycja. A to dlatego, że się najadłem. Drugą świątynią jest otoczona strumykiem cerkiew Bogorodzicy Maryi. Można tu też dopłynąć łodzią. Czeka nas muchy. Zapamiętam Macedonię z jednego powodu. Tutejsze macedońskie muchy po prostu są najbardziej natrętnymi muchami, jakie spotkałem w życiu ever, wszędzie. Jestem wystawiony na koszmarny atak much. Chyba jedna mi wpadła do nosa. Spotkałem właśnie tego miłego pana, który rzucał kijem w drzewo, żeby spadły mu orzechy. Chciałem mu podać jeden orzeszek, no ale powiedział, że to dla mnie w prezencie. Cudownie. I jesteśmy w trzeciej cerkwi. Ostatnia świątynia to kościół świętego Atanazjusza. Pomimo że zamknięty i nie dane mi będzie obejrzeć kolorowych fresków, to i tak miejsce jest bardzo klimatyczne. Dobra, uciekam stąd, bo chyba nie dam rady. Zapomniałem orzeszka. Okej, lecimy dalej. Cerkwie bardzo ładne, ale ten las mnie tutaj dobije. To jest właśnie to jeziorko, a ja tutaj zauważyłem, że ludzie chyba wrzucają pieniądze, bo tu jest sporo w ogóle monet na dnie, ale one zostają, nie spływają z nurtem rzeki tutaj do jeziora. W pogodny dzień warto zatrzymać się tu na plażach, które znajdziemy po obu stronach klasztoru. Przejrzysta woda i piaszczyste dno przypominają bardziej morze niż jezioro. Można tu jednak spędzić dłuższą chwilę. Pora jednak wracać do Ochrydy. Popołudniowe widoki wprawiają w melancholię i można się nieco zrelaksować. Zanim jednak zapadnie wzrok, jezioro ma jeszcze jedną niespodziankę. Sławny ochrydzki zachód słońca.
Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzień drugi, same place, same time. Chciałoby się powiedzieć, to samo miejsce, ten sam czas. Trochę teraz jestem pod słońce, więc chyba będę musiał iść tyłem. A dziś zwiedzimy sobie Stare Miasto w Ochrydzie. A oto piękna mozaikowa mapka, która okazuje się być banerem. Zaczynamy tutaj, tu jest port, tu jest to miejsce, gdzie ja się teraz znajduję i tutaj idziemy w dół, tym tutaj wybrzeżem, tak, tutaj aż do tego cypla na końcu i potem w górę do zamku, żeby zobaczyć widoki. No, to lecimy. Ochryda to jedno z najstarszych miast w Europie z bogatą historią sięgającą starożytności. Już wtedy znana była jako ważny ośrodek na szlaku handlowym łączącym Rzym z Bizancjum. W IV wieku zapuściło tu korzenie chrześcijaństwo, a miasto stało się ważnym centrum religijnym. W 1980 roku Ochryda i Jezioro Ochrydzkie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziś możemy tu podziwiać wiele zabytków i przepięknych świątyń. Jedną z najpiękniejszych jest cerkiew Świętej Zofii. Słuchajcie, niesamowite, bo robiąc to ujęcie przed chwilą musiałem bardzo uważać, ponieważ tutaj w trawie mieszkają żółwie. Ten jeden to tutaj był, zobaczcie, tak schowany. Widać go tutaj? Tak schowany. To samo tutaj. Zobaczcie, jak są schowane. Trzeba było naprawdę uważać, żeby na nie nie nadepnąć. Udało się. Cerkiew Świętej Zofii, zbudowana w XI wieku z cegły i kamienia, pierwotnie służyła jako katedra bułgarskich arcybiskupów Ochrydy. W okresie panowania tureckiego została przekształcona w meczet. Wnętrze świątyni zdobią freski z XI do XIII wieku ze scenami biblijnymi, które są jednymi z najważniejszych przykładów sztuki bizantyjskiej w regionie. Tutaj jest taki fajny bardzo pomost zbudowany na zewnątrz. Trzeba uważać tylko, żeby nie wpaść do wody i deski też są lekko już nadwyrężone. I ten pomost tutaj po zewnętrznej stronie pod skałami prowadzi właśnie na ten taki cypelek, gdzie znajduje się ta najbardziej sławna mała cerkiew, najbardziej instagramowe miejsce nad Jeziorem Ochrydzkim. A tu mamy taki bardzo fajny punkt widokowy, gdzie widać całe jezioro i z drugiej strony mamy Ochrydę. Ale muszę Wam coś pokazać. Woda w jeziorze jest po prostu przezroczysta. Tu widać wszystko super. No jak w morzu zupełnie. A to jest właśnie miejsce, o którym Wam mówiłem. Kościół Świętego Jana z Kaneo. Najbardziej znane chyba miejsce w Macedonii, ponieważ wszystkie wycieczki, wszystkie oferty są najczęściej opatrzone tym właśnie zdjęciem z tego miejsca. A to jest malutki kościółek tutaj nad jeziorem, zaraz obok Ochrydy, ale naprawdę jest bardzo, bardzo uroczy. Wygląda po prostu super. Cerkiew z XIV wieku jest przykładem architektury łączącej elementy stylu bizantyjskiego i ormiańskiego.
Jej wnętrze zdobią freski, które przedstawiają sceny biblijne oraz postaci świętych, w tym patrona świątyni Jana Teologa. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów, którzy przybywają tu, aby podziwiać zarówno architekturę, jak i niesamowite widoki. Tak jak ja. No jesteśmy, proszę bardzo. Naprawdę pięknie wygląda. No trzeba to oddać. Ten widok jest po prostu niesamowity. Muszę się trochę ponapawać. Naprawdę to jest jeden z fajniejszych widoków. Nie dziwię się wcale, że wszyscy to fotografują. I znowu przez las, i to pod górę. Z tej cerkwi świętego Jana z Caneo, tam właśnie z tej skały, z nad jeziora, chciałem powiedzieć z nad morza, z nad jeziora, idziemy do twierdzy Samuela. To są pozostałości murów obronnych, właściwie takiej twierdzy obronnej, no, ale to tylko zostały mury. W środku tam nic nie ma, ale podobno widoki piękne, no ale niestety trzeba się wspiąć pod górę stromą przez las, ale słyszycie coś? Cisza, błoga cisza, fantastyczny spokój. O, i wiewiórka leci. Zamek niestety zamknięty w poniedziałki, także mam pecha, ale może jeszcze mi się uda jakąś ładną panoramę strzelić stąd. Chociaż zamek wygląda ładnie, ale tam w środku naprawdę nic nie ma, tam jest klepisko. Można tylko wejść na wieżę ewentualnie. Jak się tak idzie tutaj między domami, to się czuje jedną rzecz. Zapach pieczonej papryki. Ponieważ tutaj, w tym momencie, czyli początek września, to jest sezon zbioru papryki i pomidorów. I tą paprykę czuje się wszędzie. Będę musiał chyba spróbować. Wczoraj spróbowałem ostrą papryczkę, była naprawdę ostra. Pieczona papryka, ale taka na zimno, ostra. A dzisiaj może spróbuję inny rodzaj. Jest jeszcze sałatka macedońska, która głównie składa się właśnie z pieczonej papryki, pomidorów, ogórków, cebuli, oliwek. Nie ma sera, tak jak szopska. Jest chyba nawet lepsza, muszę powiedzieć. W Ochrydzie jest również starożytny amfiteatr z około 200 roku przed naszą erą. Jest to jedyny grecki teatr w Macedonii Północnej, gdyż inne pochodzą z czasów rzymskich. Został odkryty przypadkowo w 1980 roku podczas prac archeologicznych. Jest otwarty i otoczony 2 wzgórzami, co chroni go przed wiatrem i zapewnia doskonałą akustykę. Kiedyś wykorzystywany jako miejsce spektakli, ale też np. walk gladiatorów, obecnie gości liczne wydarzenia kulturalne, w tym coroczny festiwal letni w Ochrydzie i jest pięknym dopełnieniem uroczej architektury miasta z charakterystycznymi białymi domkami, z wysuniętym piętrem, a tonącymi w kwiatach. Cerkiew Najświętszej Bogorodzicy i Świętego Klimenta w Ochrydzie jest jednym z najważniejszych zabytków sakralnych w Macedonii Północnej. Zbudowana w 1295 roku z kamienia i cegły, cerkiew jest przykładem architektury bizantyjskiej i jest znana ze swoich wyjątkowych fresków autorstwa Mikaila i Eutychiosa, wybitnych średniowiecznych malarzy. Znajduje się w niej galeria ikon, która zawiera jedną z najcenniejszych kolekcji ikon na świecie.
oto ostatnia ze świątyń, którą odwiedziłem. Jest to cerkiew świętych Klemensa i Pantelejmona, znana również jako Plaosznik. Pochodzi z IX wieku i zbudowana została przez świętego Klemensa z Ochrydy, ucznia świętych Cyryla i Metodego. W 2002 roku cerkiew została odbudowana na fundamentach oryginalnej świątyni, a obok znajdują się pozostałości najstarszej ochrydzkiej cerkwi z V wieku. W środku można podziwiać starożytne mozaiki, które przetrwały wieki, ale podczas mojej wizyty niestety trwała renowacja i częściowo były one przykryte. Niemniej jednak sama cerkiew, a zwłaszcza jej położenie, i tak wprawia w zachwyt. Schodząc z góry z fortecy i od monasteru Plaocznika odpatruję sobie życie mieszkańców, jak sobie tutaj w ciszy i spokoju mieszkają. Tu na Starym Mieście najstarsze domy pochodzą z XIX wieku. Można je poznać po tym, że mają tak zwaną ciemnicę, czyli długi korytarz wejściowy do środka budynku. Kochani, spacerując uliczkami Starego Miasta w Ochrydzie, zmierzam powoli już do końca mojej wyprawy do Macedonii. Mam nadzieję, że ten skrawek, który Wam pokazałem, bo to przecież jest naprawdę ułamek tego ciekawego, co tutaj jest dostępne i można zobaczyć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli chcecie sprawdzić na własnej skórze i przekonać się, jak tu jest, to trzeba przyjechać. A tutaj jest naprawdę pięknie, więc jeśli chcielibyście troszkę liznąć Macedonii, to jest to świetne miejsce, żeby zacząć przygodę z tym krajem. W Ochrydzie zawsze coś się dzieje, a dzisiaj trafiłem na festiwal folkloru. Grupy folklorystyczne z różnych krajów, m.in. z Polski. Polskę reprezentują Połoniny. Ochryda ma jeszcze jeden sekret. Jeden sekret jest perłowy. Miasto znane jest właśnie z wyrobu pereł i te perły były i są używane również przez wiele gwiazd. Sławne perły ochrydzkie pochodzą właśnie z tego miejsca. Jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i oto jestem jeszcze raz w zamku fortecy Samuela w mieście Ochryda nad Jeziorem Ochrydzkim po to, żeby zobaczyć, jakie stąd rozpościerają się fantastyczne widoki na miasto, na okolice i na sławne jezioro. Całą fortecę można przejść tutaj dookoła, a z tych wieżyczek rozpościera się 360 stopni ponad moją głową. Widok na wszystkie strony.
więc warto obejść dookoła, żeby podziwiać te widoki. Nie wiem, który lepszy, z każdej strony jest fantastyczny. Pierwsze budowle obronne zostały tutaj zbudowane w okolicach III wieku przed naszą erą, albo nawet wcześniej. Ale w X wieku naszej ery to właśnie car Samuel, którego imieniem nazwano te fortyfikacje, zbudował tutaj cały system obronny miasta od strony lądu i właśnie to miejsce, ten zamek, powiedzmy, ta fortyfikacja jest jego największą i najważniejszą częścią. A dzisiaj odrestaurowana pozwala nam, turystom, zobaczyć te przepiękne widoki praktycznie 360 stopni od miasta poprzez jezioro aż na drugą stronę regionu i nawet po Albanię. Nie wiem, czy wiecie, ale 2/3 jeziora Ochrydzkiego należy do Macedonii, a 1/3 należy do Albanii. Tam za murami mamy na dole miasto, tu mamy jezioro, a tam jest Albania. I linia graniczna przechodzi przez jezioro mniej więcej gdzieś tutaj do tego miejsca. I tu już mamy Macedonię. To jeszcze należy do Ochrydy, tam dalej jest miasto Struga i tam też jest lotnisko, na które przylatują samoloty m.in. z Polski. Ja tu sobie spaceruję na fortecy i przypadkiem spotykam Chrisa, mojego kolegę, którego pamiętacie z filmu z Kosowa. To jest coś niesamowitego. Zamek, forteca Samuela łączy ludzi. Świat jest bardzo mały. Bardzo mały. Świat jest tak mały, że oprócz 2 wielkich wycieczek z Polski, które tutaj spotkaliśmy, to jeszcze na to Chris, Matko Boska, trzeba iść dzisiaj na miasto. Trzeba. Ochryda jest bez wątpienia wizytówką i najładniejszym miastem Macedonii. Razem z jeziorem została zresztą wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To miejsce jeszcze nie skażone przez masową turystykę i dobrze, bo właśnie urzeka swoją kameralnością. Niech tak zostanie jak najdłużej. Moi drodzy, tak jak mówiłem, żeby zobaczyć fortecę, która niestety ostatnio była zamknięta, zdecydowałem się przyjechać jeszcze raz. I tym razem wybrałem się z moim kolegą Chrisem, który mi... Dzień dobry, dzień dobry. Dobry dan tu się chyba Dobry mówi. dan. Tak. Albo dobre dobro utro. dan. Dokładnie tak. Wybrałem się z Chrisem, żeby pokazać mu trochę Macedonii, ponieważ to jest bardzo ciekawy kraj. Byliśmy w Ochrydzie, ale film z Ochrydy będziecie oglądać, czy oglądacie ten, który nakręciłem wcześniej. I po Ochrydzie jedziemy do 2 miast, Bitola i Prilep, bo tam jest równie ciekawie i chcemy Wam pokazać trochę więcej Macedonii niż tylko jezioro Ochrydzkie i Skopje. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszamy. Cześć. Chodzi się tutaj za rękę. 2 godziny opóźnienia i oto jest poniedziałek, wieczór w Bitoli. Poniedziałek. Podkreślam, poniedziałek. Od nadmiaru wszystkiego w Bitoli W głowie aż się miesza.